Jak widzieliście, na ostatnim wyścigu mieliśmy lekki incydent parkingowy. Skończyło się złamanym zawieszeniem i całe auto wymagało mocnego serwisu. Dlatego chcieliśmy Wam przedstawić mniej więcej koszty, jakie za tym idą. Co więcej, auto jest po około 4000 km zrobionych na torze na ostro i sporo elementów wymagało już wymiany, tak żeby na następnej rundzie być gotowym do walki. Pod maską nie ma dużo pracy, natomiast ostatnio mieliśmy awarię na pierwszych 40 minutach wyścigu i pękły nam paski osprzętu. Dzisiaj zweryfikowaliśmy to, dlaczego tak się stało. Takie małe tulejki, które na co dzień w zasadzie niewiele znaczą i niewiele kosztują, sprawiły to, że alternator lekko się przestawiał, no i przez to nowe paski po prostu pękły. Wymieniliśmy je i alternator jest gotowy, są założone nowe paski, więc mam nadzieję, że ten problem jest już usunięty. Dodatkowo chłodnica Nissensa, którą montowaliśmy przed pierwszą rundą, już się rozszczelniła i teraz zastanawiamy się, czy to dlatego, że mieliśmy właśnie przygodę z paskami i po prostu była tam za wysoka temperatura, czy sama chłodnica też się poddała. Natomiast chłodnica jest nowa, nowy płyn oczywiście i pod maską jesteśmy gotowi. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jest pod maską, to pompa hamulcowa. Mieliśmy problem na tamtej rundzie, że blokowało nam najpierw tylne koła, a potem przednie. W związku z tym klocki się bardzo nierówno zużywały, te tylne poddawały się dużo wcześniej niż te przednie. Dlatego, żeby teraz wyeliminować ten problem, założyliśmy nową pompę hamulcową. Był to duży problem, żeby znaleźć pompę hamulcową do E36 bez ABS-u, którego my nie mamy w tym samochodzie. Udało się taką znaleźć. Niestety marka tej pompy jest, można powiedzieć, średnio znana, ale mamy nadzieję, że wytrzyma. Dodatkowo w kabinie będzie regulator, korektor siły hamowania rozdzielający siłę na przód i na tył, więc będziemy mogli dosyć płynnie sobie z tym zarządzać, żeby nie blokowało nam tyłu. Nie stało się dużo, natomiast ten błotnik był kompletnie wgięty i na razie zostaje tak jak jest. Wyprostowaliśmy go i nie wymieniamy go. Przed nami tylko jeszcze jedna runda, więc na pewno nie będziemy teraz zajmować się takimi detalami. Drzwi przetrwały bez żadnych uszkodzeń, natomiast uszkodzony jest jeszcze tylny błotnik. Jest mocno wgnieciony. Postaramy się go od środka wypchnąć i zrolować nadkole w taki sposób, żeby nie obcierało na mocnych zakrętach, ale tak naprawdę z zewnątrz nic więcej nie robimy. Uszkodził się oczywiście też tutaj kawałek przy zawiasie, ale na tyle, że drzwi działają poprawnie i tak jak wspominałem, przed ostatnią rundą już na pewno nie będziemy z tym walczyć, bo po prostu nie ma na to czasu, a też myślę, że od następnego sezonu sporo będziemy musieli zainwestować w wygląd zewnętrzny tego auta, więc nad takimi detalami będziemy pracować. Z samochodu usunęliśmy też lampy. Dlaczego? Po pierwsze ważą, więc stwierdziliśmy, że to znowu jakiś krok w redukcję masy, a po drugie to już czwarty komplet kierunków, który zniszczyliśmy w trakcie tych wyścigów, więc stwierdziłem, że tym razem nie ma sensu montować kolejnego kompletu kierunków i założyliśmy takie panele dedykowane do E36, które pozwalają na usunięcie lampy i kierunku. Mam nadzieję, że teraz to się nie zepsuje. Po ostatniej rundzie tak właśnie wygląda nasze zawieszenie. Amortyzator przy kolizji pękł w pół i to akurat dobrze, bo dzięki temu nie uszkodził naszego nadwozia i możemy jechać dalej. Musimy całe auto tak naprawdę przygotować mechanicznie, bo stało się bardzo wiele. A jak zastanawiacie się, jak wyglądają klocki po tej rundzie, to tu mamy piękny okaz tego. Jeśli zapłaciliśmy za całe klocki hamulcowe, to wykorzystujemy je do końca. Tutaj łącznie z tym, że hamowanie na ostatnich kółkach już musiało być tylko przy użyciu blachy. Przez to, że uszkodziliśmy nasze poprzednie zawieszenie, czyli MTS-a, musieliśmy kupić nowe zawieszenie. Poszliśmy już teraz coś bardziej wyścigowego, coś bardziej profesjonalnego. Kupiliśmy zawieszenie BC Racing w wersji Race, czyli takie, które jest odrobinę twardsze, ale nie tak betonowe jak wersję Drift. Mamy sprężyny 8 kg z przodu i 8 kg z tyłu, bo auto jest wyważone mniej więcej 50/50, więc wydaje się, że będzie działało to odpowiednio. Teraz auto pierwszy raz stanęło na kołach na nowym zawieszeniu, natomiast przed nami jeszcze potrzeba, żeby je ustawić. Po pierwsze obniżyć, po drugie zrobić kąty z przodu, no i trzecie ustawić twardość tego zawieszenia, tak żeby działało poprawnie. Pod spodem było dużo roboty z całym układem napędowym. Po pierwsze musieliśmy wymienić skrzynię biegów. Na ostatnich kółkach było bardzo problematyczne wbicie już 5. biegu. Widać, że skrzynia poddała się, więc wjechała nowa skrzynia. Koszt to całe 200 zł i 100 zł wysyłka, więc polecam BMW E36.
Dodatkowo komplet sprzęgła 400 zł. Poprzednie się kompletnie rozkleiło i rozpadło, kiedy ściągnęliśmy skrzynię biegów. Dodatkowo założyliśmy nowy wysprzęglik, tak żeby całość była zamknięta i działająca poprawnie. Dodatkowo po tych 4000 km, które przejechaliśmy w trybie wyścigowym tym samochodem, do wymiany okazały się też poduszki skrzyni i poduszki silnika, które po prostu popękały i cały układ napędowy był przekoszony. Więc tu mamy też nowe elementy i mamy nadzieję, że teraz będzie działało wszystko poprawnie. Zawieszenie, tak jak już wspominałem, to BC Racing, to trochę lepsze zawieszenie niż to, które mieliśmy. Przede wszystkim dlatego, że wysokość amortyzatora, wysokość całej kolumny jest niezależna od napięcia wstępnego sprężyny i możemy sobie tu ustawiać preload sprężyny, a także wysokość. Tu musimy to mocno obniżyć, natomiast fajnie, że mamy taką możliwość. Dodatkowo zawieszenie ma regulację twardości i możemy sobie regulować, czy chcemy mieć bardziej twardy setup, na przykład na suchą pogodę i dobrą oponę, czy bardziej miękki setup na deszcz, kiedy auto powinno być dużo miększe. Dodatkowo fajnym elementem jest to, że mocowanie stabilizatora jest dokolumne, czyli lepiej rozkładają się siły i stabilizatory po prostu będą lepiej działały. Z tyłu oczywiście też jest zawieszenie BC Racing, ma regulowaną długość amortyzatora i sprężynę w oryginalnym miejscu. Występują też opcje takie, gdzie sprężyna jest zintegrowana na amortyzatorze, ale do tego trzeba mieć wzmocnione mocowania kielichów. My mamy seryjne, więc wybraliśmy tą bezpieczniejszą opcję. Przeglądam cenę wszystkich części, które zostały użyte do naprawy tego samochodu i nie ma tutaj jakichś zatrważających kosztów jednostkowych. Sprzęgło 400, wysprzęglik 200, chłodnica 550, masa małych części po 30-40 zł, które były użyte, rury, oleje, klocki i tak dalej. I cena, która wyszła na końcu samych części użytych do naprawy tego samochodu to 5315 zł, a jeszcze musimy do tego doliczyć koszt zawieszenia, które kosztowało nas prawie 7000. Jak widzicie, auto już jest na lawecie, a my jesteśmy gotowi do kolejnych zawodów długodystansowych, które jedziemy w ten weekend. Tym razem to 8 godzin na torze w Brnie, czyli takie same zawody, jak jechaliśmy pierwszy nasz wyścig w sezonie. Auto jest skończone, są założone nowe hamulce. Tym razem znowu poszliśmy w Ferodo DS3000, zarówno na przedniej, jak i tylnej osi. Mamy nadzieję, że teraz nie będzie problemu z hamowaniem ani blokowaniem kół, tak jak mieliśmy to wcześniej. Mamy nowe opony, mamy kompletny serwis zawieszenia, a całość kosztowała nas naprawdę sporo pieniędzy, bo niestety nie tylko 5000 na części i 7000 na nowe zawieszenie, ale także ilość roboczo-godzin poświęconych przy tym samochodzie była całkiem duża. Finalnie całość zamknęła się w kwocie blisko 15 000 złotych. Auto z zewnątrz nie przeszło żadnych zmian. Tak naprawdę nie inwestujemy w ogóle już w ten samochód, jeśli chodzi o nadwozie. Kupiliśmy nową budę z fajną klatką bezpieczeństwa i wymalowaną, więc tylko po tym wyścigu przygotowujemy się do kolejnego sezonu i całość mechaniki z tego samochodu, która już jest sprawdzona i przede wszystkim dobrze wyserwisowana, trafi do nowego nadwozia, a to niestety ze względu na to, że jest trochę nadgryzione zębem czasu i tym całym sezonem, trafi najprawdopodobniej na złom. Ostatnio podczas wyścigu mieliśmy bardzo duży problem z temperaturą w środku. Nie mieliśmy kompletnie żadnego nawiewu i to jest jedyna modyfikacja, która jest nowa w tym samochodzie, czyli wlot powietrza. To jest bezpośredni wlot powietrza z drzwi, które są z plastiku, więc było łatwo go tutaj zamontować. I mamy tam nawiew na kierowcę regulowany. Można sobie tutaj zamknąć go, otworzyć, ale na pewno to znacznie obniży temperaturę w środku i pomoże nam lepiej skupić się na jeździe. Czy jesteśmy dobrze przygotowani do tych zawodów? Myślę, że całkiem nieźle i na pewno dużo lepiej niż na pierwszych zawodach, na których jechaliśmy. Natomiast wyścigi długodystansowe to taki sport, że każdy najmniejszy element może mieć znaczenie i na pewno nie przewidzieliśmy wszystkiego, co może się uszkodzić albo co może wpłynąć na nasz wynik. Natomiast jesteśmy fajnie przygotowani, auto jest dobrze przeserwisowane, mamy sprawdzone większość elementów, które mogło zawieść i jesteśmy naprawdę pełni nadziei, że tym razem uda nam się wygrać, bo walczymy o mistrza w tym sezonie. Wygląda na to, że to ostatnie zawody, jakie pojedziemy dokładnie tym samochodem, bo mamy już nowe nadwozie, które kupiliśmy. Nadwozie jest z klatką, przygotowane naprawdę całkiem nieźle, z wypiaskowanym całym zawieszeniem, idealnie zrobione pod kątem usunięcia rdzy. Ma wszystkie nowe elementy, jeśli chodzi o zawieszenie, więc zaraz jak my skończymy sezon, to zacznie się naprawdę dużo pracy dla naszych mechaników. Będzie trzeba całą mechanikę z tego samochodu przerzucić do nowego nadwozia, które jest dużo lepsze, jeśli chodzi o rdzę i przygotowanie tego nadwozia. Będzie trochę szkoda, bo z tym autem naprawdę się nieźle związaliśmy. Przejechaliśmy nim masę kilometrów torowych i myślę, że wiele więcej niż większość samochodów, które jest używanych w normalnych seriach wyścigowych. My finalnie po całym sezonie będziemy mieć przejechanych około 5000 km po torze,
a w normalnych wyścigach, takich krótkodystansowych, w całym sezonie robi się maks 300-400 km.